Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku świat po decyzji Fed. Jak to wygląda? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na samym początku tego wpisu informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten materiał, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Świat po decyzji Fed. Jak to wygląda? Jako że wczoraj mieliśmy do czynienia z najważniejszą decyzją w listopadzie, z najważniejszymi informacjami dla rynków finansowych w całym miesiącu, więc warto przeanalizować, co się wczoraj pojawiło. Oczywiście poza tą podwyżką stóp procentowych o 75 punktów bazowych, co było już w cenach, zobaczmy, jakie było przesłanie, jaki był komunikat Fedu i co powiedział prezes Powell. Okazało się, że w komunikacie po decyzji Fedu było o tym, że bank centralny widzi możliwość spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych i w pierwszej kolejności rynek odebrał to gołębio. Bardzo mocno wzrosł popyt na ryzyko i byliśmy świadkami oczywiście tendencji kontynuacji wcześniejszych trendów. Natomiast kiedy rozpoczęła się konferencja prasowa prezesa Powella, mieliśmy do czynienia z informacjami, że oczywiście Fed zamierza robić wszystko, żeby walczyć z inflacją i oczywiście prezes Powell powiedział, że nie można mówić o jakiejś pauzie w podwyżkach stóp procentowych, że taka dyskusja o pauzach dotycząca podwyżek stóp procentowych jest przedwczesna. I oczywiście to zostało odebrane bardzo jastrzębio, więc na rynku, zwłaszcza giełdowym, doszło do zwrotu. I należy oczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, poszukać odpowiedzi na pytanie, co może się dalej stać. Czy rynek już czasem nie uwzględniał tych decyzji, czy będzie jakoś na nie odporny i oczywiście czy te słowa, które poznaliśmy, będą wpływały na to, jakie będą zachowania rynków finansowych w końcówce tego roku, ponieważ ma to bardzo duże znaczenie. Teoretycznie zaostrzanie polityki monetarnej, dalsze podwyżki stóp procentowych działają negatywnie na rynek ryzyka, czyli mówiąc innymi słowami, indeksy giełdowe powinny spadać ceny surowców, amerykański dolar powinien się umacniać i powinniśmy mieć także do czynienia ze wzrostami rentowności amerykańskich obligacji. I na przestrzeni następnych godzin i następnych dni będziemy testować, czy faktycznie tak się dzieje, ponieważ każde odstępstwo od tego scenariusza będzie odczytane moim zdaniem bardzo zachęcająco dla popytu na ryzyko. Będzie świadczyło o tym, że podwyżki stóp procentowych są już w cenach, że rynek chce jakiejś większej wzrostowej korekty na indeksach giełdowych na ryzyku i oczywiście, że nawet podwyżki stóp procentowych do poziomu 5% nie będą już wpływały negatywnie na perspektywy dla akcji i że rynek będzie dyskontował raczej spowolnienie gospodarcze w stylu miękkiego lądowania niż jakiejś twardej recesji. Czy tak będzie? Właśnie następne dni będą decydowały o tym, czy faktycznie rynek dyskontuje ten scenariusz, czy jednak będzie dyskontował nawrót do negatywnych scenariuszy, do tych, które zakładają twarde lądowanie, czyli recesję w amerykańskiej gospodarce i kłopoty gospodarcze, które będą trwały dłużej. To jest to, czym będziemy się zajmować na przestrzeni następnych tygodni i miesięcy. Więc jaki jest świat po decyzji Fedu i jak to wygląda? Zobaczmy na podstawie wykresów, które widzimy w tle. Zaczynamy oczywiście od rynku pieniężnego i tutaj widzimy, że implikowana stopa procentowa przekroczyła już wyraźnie poziom 5% i dla maja 2023 roku, gdzie jest wyznaczony szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, wynosi ona już 5,10%. 5,10% to jest o 10 punktów bazowych mniej więcej wyżej niż miało to miejsce wczoraj przed decyzją Fedu, czyli rynek pieniężny odbiera słowa prezesa Powella bardzo jastrzębio i nastawia się na dalsze podwyżki stóp procentowych. I analogicznie ten sam rynek pieniężny dla strefy euro wycenia tylko 2-3 punkty bazowe więcej
w implikowanej stopie procentowej w przyszłym roku, czyli zdecydowanie przesunięcie jest na korzyść amerykańskiego dolara, na korzyść amerykańskich aktywów i dzisiejsza sesja będzie miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy te wskazania, ta pierwsza reakcja będzie prawdziwa, czy to pierwsze wrażenie po decyzji Fedu będzie utrzymane. Jeżeli tak będzie, to moim zdaniem może być to negatywne dla ryzyka, ale oczywiście sesja będzie testem sentymentu i odporności, zwłaszcza rynku giełdowego, na słowa prezesa Powella, które były moim zdaniem jastrzębie, a nie gołębie. Na co jeszcze zwrócić uwagę, to oczywiście zachowanie amerykańskich obligacji, które obroniły się przed spadkiem poniżej poziomu 4% rentowności, więc dzisiaj każde dalsze wzrosty rentowności będą moim zdaniem odebrane niekorzystnie dla ryzyka. Dlatego dzisiejsza sesja powinna dla nas traderów być przede wszystkim obserwacją amerykańskich obligacji, czyli rynkowej stopy procentowej. Dla porównania niemieckie papiery mają punkt odniesienia na poziomie 2,13%. No i także będziemy się odnosić do tego, co się dalej będzie działo. Natomiast słowa prezesa Powella przyniosły nam zmianę pewnego rodzaju oczekiwań co do tego, jakie będą stopy procentowe w 2023 roku. Nie tylko względem tego, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, ale także po tych słowach, które wczoraj poznaliśmy, po tym komunikacie, zdecydowanie zmniejszyło się oczekiwanie na pierwszą obniżkę stóp procentowych. I ona wygląda na to, że już nie istnieje w perspektywie rynkowej w 2023 roku. To może być oczywiście perspektywa negatywna dla rynku akcji. No i oczywiście świat po decyzji Fedu, jak to wygląda na rynku ryzyka. I na chwilę obecną chciałbym zwrócić uwagę na to, że wiele indeksów giełdowych, zwłaszcza tych w Europie, testuje swoje bardzo ważne, długoterminowe linie trendów spadkowych, nazwane linią Bessy bądź też linią wojny. Ponieważ tendencja zaczęła się albo na przełomie poprzedniego i tego roku, albo też jest obserwowana od początku konfliktu zbrojnego, czyli wzrostu ryzyka geopolitycznego, co ma miejsce na przykład na amerykańskim dolarze. Natomiast w pierwszej kolejności chciałbym zobaczyć i potwierdzić, jak ładnie zaczyna pracować linia trendu spadkowego na europejskich akcjach, plus oczywiście średnia 200-sesyjna, co oznacza, że dla europejskich akcji niezwykle ważne chwile, które będą decydować o losach rynku. Jeżeli opory, które są widoczne na wykresie, zostałyby pokonane, byłby to sygnał naprawdę potężnej siły popytu i zachęta do tego, żeby wierzyć w rajd Świętego Mikołaja, w wyciąganie indeksów giełdowych tak wysoko, jak tylko się da na koniec tego roku. Ta linia trendu spadkowego, linia Bessy, została już naruszona przez indeks DAX. Tutaj siła niemieckich akcji jest coraz większa, widzimy to jak na dłoni i zadaniem dzisiejszej sesji będzie potwierdzenie przełamania tej linii trendu spadkowego bądź też powrót poniżej, więc naprawdę wydarzenia na DAX-ie będą miały ogromne znaczenie i obserwujmy z wielką uwagą zachowanie niemieckich akcji. I analogicznie ta sama linia jest widoczna na indeksie WIG20. Więc dzisiaj europejskie akcje będą decydowały o tym, czy chcą rzeczywiście kontynuować tendencję wzrostową, zmienić ją w rajd Świętego Mikołaja, czy też jednak ten impuls wzrostowy był tylko chwilową korektą, a nawrót tendencji spadkowej będzie scenariuszem bazowym i te negatywne scenariusze stają się faktem. Natomiast tożsama linia trendu spadkowego na indeksie S&P jest bardzo daleko, jest wyraźnie oddalona od obecnych poziomów, a to sygnalizuje nam, że właśnie te tendencje spadkowe na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych są najsilniejsze i najmocniejsze, a wczorajsza sesja przyniosła bardzo mocne spadki i inwestorzy muszą się zastanowić, co dalej, ponieważ wróciliśmy także poniżej linii szyi miesięcznej odwróconej formacji podwójne dno i w takiej sytuacji jeżeli szybko nie wrócimy nad poziom 3820 punktów, to zmiana sytuacji technicznej znowu na korzystną dla niedźwiedzi, dla podaży stanie się po prostu faktem. Natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę na rozbieżność w zachowaniu indeksów giełdowych w Europie i tych w Stanach Zjednoczonych na korzyść tych w Europie. I oczywiście wykres krótkoterminowy pokazuje nam nie tylko złamanie linii trendu wzrostowego, tej najszybszej, ale także, że testujemy te krótkoterminowe wsparcia w rejonie 3740 punktów, które stają się punktem odniesienia, czyli mówiąc innymi słowami, ostatnie minima na indeksie amerykańskich akcji to punkt odniesienia, którego przełamanie
zdecydowanie zwiększy prawdopodobieństwo nawrotu tendencji spadkowej. No i oczywiście patrzymy równolegle na zachowanie Bitcoina, który jest silnie skorelowany z indeksami giełdowymi, ponieważ jeżeli Bitcoin nie spadnie poniżej $20,000, będzie to jednak sygnał zachęcający do tego, żeby jednak te informacje z Fedu i świat po decyzji Fedu był jednak odebrany bardzo gołębio, zachęcająco dla ryzyka, więc dzisiaj obserwujmy Bitcoina względem tego, jak będzie się zachowywał w okolicach poziomu $20,000. Na chwilę obecną sytuacja moim zdaniem sprzyja jednak nadziei, przynajmniej na to, że indeksy giełdowe jednak nawrócą do tendencji wzrostowej. Po ostatnich dniach obserwujemy znaczący wzrost obrotu na indeksie giełdowym w Hongkongu, a to jest zachęcająca informacja dla ryzyka. I oczywiście z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznamy najciekawsze o godzinie 15, czyli wskaźnik ISM dla sektora usługowego dla Stanów Zjednoczonych dla października i dane dotyczące zamówień fabrycznych we wrześniu. To są twarde dane makroekonomiczne i one będą uwzględniały już ostatni miesiąc trzeciego kwartału, więc rynek może na to zareagować, ale oczywiście będziemy także już przygotowywać się pod jutrzejszą informację z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, która także jest niezwykle istotna i rynek na nią po prostu czeka. Rynek walutowy, czyli amerykański dolar na swoim indeksie. Widzimy, jak ładnie pracuje średnia 55-sesyjna w tym wypadku. Bardzo ładnie wyznacza ona tendencję wzrostową amerykańskiego dolara, więc bez jej pokonania nie ma co liczyć na większą, silniejszą tendencję osłabienia amerykańskiej waluty. Sam euro-dolar, jak widzimy, po decyzji Fedu, czyli świat po decyzji Fedu na amerykańskiej walucie oddala nas od parytetu, czyli w tym wypadku jest to sygnał, który wspiera zachowanie indeksów giełdowych, gdzie one pokazywały wyprzedaż ryzyka. Jeżeli jesteśmy na amerykańskim dolarze, na amerykańskich obligacjach, to patrzymy także na parę dolar do jena. W tym wypadku mamy następne potwierdzenie wsparcia 146, którego znaczenie bardzo mocno rośnie. Na rynku walutowym obserwujemy dzisiaj także z wielką uwagą zachowanie funta brytyjskiego, ponieważ w ostatnich dniach dochodzi do umocnienia aprecjacji funta brytyjskiego, a dzisiaj poznamy decyzję Bank of England w sprawie stóp procentowych. Decyzja, widzimy, że konsensus zakłada wzrost, podwyżkę stóp procentowych także o 75 punktów bazowych. No i po godzinie 13 zmienność może być wprost ogromna na funcie brytyjskim i też zawirowania mogą przypominać to, co się działo wczoraj po godzinie 19:30 po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, więc świat po decyzji Fedu dzisiaj także może być światem po decyzji Bank of England i zwłaszcza brytyjskie aktywa mogą być na to szczególnie wyczulone. I teraz następny rynek ryzyka. Moim zdaniem warto obserwować dzisiaj ze szczególną uwagą zachowanie miedzi, ponieważ ona wychodzi z tej takiej formacji konsolidacji, zmienność zaczyna się zwiększać. Jeżeli utrzymamy się nad poziomem $7,500, to moim zdaniem będzie to oznaczało zachętę do tendencji wzrostowej, do utrzymania tendencji wzrostowej. Jeżeli cena miedzi spadnie poniżej $7,500, to jednak scenariusze prospadkowe dla ryzyka będą miały większe prawdopodobieństwo realizacji. Dlatego moim zdaniem dzisiaj szczególnie dużą uwagę należy poświęcić obserwacji zachowania ceny miedzi. Na rynku ryzyka amerykański dolar plus rentowności oczywiście oznacza obserwację zachowania ceny złota. Jeżeli amerykański dolar będzie się umacniał, a rentowności pójdą w górę, to czeka nas bardzo mocny spadek ceny złota, bądź też po prostu nawrót do tendencji spadkowej i to, że budowana na przestrzeni ostatnich prawie już 2 miesięcy formacja konsolidacji zatrzymania w tym rejonie będzie wybita dołem i będzie to oznaczało nawrót do tendencji spadkowej. I tu także warto zwrócić uwagę, że na cenie złota mamy analogiczną linię tendencji spadkowej, która ma już ponad półroczną historię, czyli jej przełamanie, prędzej czy później do niego dojdzie, będzie oznaczało zmianę tendencji na złocie. Na chwilę obecną dominuje tendencja spadkowa i obserwujmy wkrótce, bądźmy także bardzo czujni, ponieważ jest duża szansa na to, że zakończymy tą już prawie 2-miesięczną konsolidację
na tym szlachetnym metalu i obserwujmy także oczywiście zachowanie ropy naftowej. Zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych, a ropa naftowa znowu zbliża się do poziomu $90, więc jestem bardzo ciekawy, czy dojdzie do odbicia znowu w dół od tego psychologicznego poziomu. I na koniec jeszcze raz o polskich aktywach, które także dzisiaj powinny reagować na to, co się wydarzy. Każde utrzymanie powyżej 8% na rentowności polskich obligacji odczytuje negatywnie dla rynku polskich papierów, czyli oczekuje dalszego wzrostu rentowności, natomiast każdy spadek poniżej poziomu 8% rentowności będzie pozytywnie odebrany. I moim zdaniem tak też myśli rynek i świat po decyzji Fedu może być także światem oczekiwania na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Także poziom 8% pełni rolę punktu odniesienia i ma psychologiczne znaczenie. I obserwujemy także zachowanie złotego, ponieważ teoretycznie spadki euro-dolara, które miały miejsce wczoraj, powinny doprowadzić do gwałtownego osłabienia krajowej waluty. Ale zobaczmy, że w sytuacji, kiedy jesteśmy na poziomach poniżej 0,98 na euro-dolarze, złoty jest umocniony już prawie o 5% od swoich ekstremów i to pokazuje rosnącą relatywną siłę krajowej waluty, że inwestorzy zagraniczni napływają do polskich aktywów. Widać to równolegle po zachowaniu giełdy papierów wartościowych, która jest na bardzo dobrych, ładnych poziomach i oczekuje w tym wypadku i myślę, że jest to związane z napływem kapitału zagranicznego. Widać to i na euro złotym, i na dolar złotym. Tutaj sytuacja na dolar złotym jest jeszcze bardziej interesująca, ponieważ poziom 4,80 to jest linia szyi formacji podwójny szczyt, więc dzisiaj, jeżeli utrzyma się dolar złoty poniżej poziomu 4,80, moim zdaniem będzie to potwierdzenie napływającego kapitału do naszego kraju, że zagranica interesuje się polskimi aktywami i że myśli i zakłada ten kapitał, że będziemy świadkami jakiejś fali aprecjacji umocnienia krajowych aktywów. Czy tak się stanie? Więc moim zdaniem poziom 4,80 odpowiedź na to pytanie, czy tak się stanie na rynku złotego, zależy od tego kształtowania się kursu dolar złotego względem poziomu 4,80. Zapowiada się przed nami fascynująca sesja. Świat po decyzji Fedu może być inny, ale też zmiana sentymentu może dać nam całkowite ignorowanie wczorajszych informacji z Banku Centralnego ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego obserwujmy bardzo pilnie, co się dzisiaj wydarzy podczas sesji europejskiej i podczas sesji amerykańskiej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę spokojnego dnia i oczywiście dużej stopy zwrotu. Pozdrawiam.